Paweł Jeżowski oraz Mateusz Lech zapraszają na codzienny komentarz dnia. Witajcie, z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jeżowski. Witamy dziś już po raz drugi. Zapraszamy na popołudniowy komentarz dnia, a ja mam życzenie do Mikołaja. Drogi Mikołaju, bardzo proszę, wszyscy, którzy nie subskrybują jeszcze naszego kanału, niech wcisną przycisk poniżej, to nic nie kosztuje, a będzie świetnym prezentem na święta dla mnie oraz dla Pawła. Myślisz, że Mikołaj nam przyniesie prezenty w tym roku? Byliśmy grzeczni? Myślę, że nasi widzowie mogą, bo to jest, wiesz, to jest taki... że nasi widzowie nam prezent. Tak. No być może tak. Znaczy ja wierzę w świętego Mikołaja i mam nadzieję, że jakoś mnie doceni w tym roku. Nie wiem, jak ciebie, może też. No, te subskrypcje jakby ludzie Więc dali, święty Mikołaju, prosimy, doceń nas w tym roku. Tak. Czekamy na ciebie. Tak. Całą sobotę i niedzielę będę czekał na twoje prezenty. Dobrze, zajmijmy się dzisiejszym tematem dnia. Dziś będziemy mówić... też prezenty, o prezentach. Taki prezentowy dzisiaj ten odcinek. Tak. Rosjanie byli niegrzeczni i chyba Mikołaj przygotował im rózgę na przyszły rok, gdyż wielu producentów zapowiedziało w przyszłym roku podwyżki i już od stycznia po prostu zaczyna się... Od pierwszego zaczyna się tornado podwyżek w Rosji. Natomiast zanim przejdziemy do tego tematu, musimy wam niestety albo stety ponownie puścić wideo na temat raportu rosyjskiego, które przygotowujemy. Jedyny raport o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej, społeczeństwo, handel, system bankowy i przemysł. Czarno na białym wypunktujemy zarządzanie reżimu. Zapraszam. A ten Putin taki smutny, bo może będzie oglądał już ten nasz dzisiejszy program. A dzisiejszy program w sumie dla Rosjan to chyba smutny będzie, nie? Znaczy tak, do 2 stycznia będzie wesoło. A 2 stycznia pójdą do sklepu i jest smutek. Ja nie sądzę, żeby już teraz było wesoło. Teraz jest smutno, a będzie smutniej. No bo już są teraz podwyżki. No poczekaj. Jeżeli ktoś zakupił odpowiednie towary, to może pamiętaj, który mamy? 12. Mówię 12. Co? 21. Co niektórzy już zaczynają tak świętować. A nie, 22. Ty kalendarz sobie ustaw. 22. Zaczynają 12, świętować. Ja już chyba zacząłem świętować. A więc część Rosjan świętuje i będzie tak świętować do 8 stycznia. Tak. No to powiem ci, że jak zaczną świętować, to może faktycznie 9 dopiero stycznia przejdą się do sklepu. A jak przejdą się do sklepu, no to będzie duży surprise, bo będzie wszystko drożej. No. Jeżeli spoglądałem, czy będą jakieś towary tańsze. Kawior miał być tańszy. Kawior, ale nie będzie. Już wiemy, że nie będzie, będzie podwyżka. Nie wiem, znaczy więcej zebrano, tak, ale nic się nie zapowiada, bo dystrybutorzy zapowiedzieli podwyżkę i to o kilka procent. A więc wszystko wskazuje, że w 2024 kawior droższy, ale takie podstawowe produkty jak papierosy, podwyżka. Alkohol, podwyżka i to różnie w zależności jaki. Kurczę, ale... ty masz dziwną definicję podstawowych produktów. Zacząłeś od fajek i alkoholu. No ale tak po rosyjsku. No takie najważniejsze, wiesz, jak 9 pójdziesz, no to po co pójdziesz, tak? Aha, no bo ci brakło alkoholu i papierosów. Kupić, tak? Aha, no dobrze. A więc tak, alkohol, ten podstawowy, no to minimum 10%, a prawdopodobnie będzie 12-15%. Nie mówimy o takich luksusach jak jakieś wina, no bo to mówiliśmy, że tu będą wzrosty. Tak, i to już poniżej 30 zł pod koniec przyszłego roku nie kupisz. Tak, znaczy one będą stopniowe, zobaczymy ile w styczniu wrzucą.
bo tutaj służba antymonopolowa podobno ma działać. Natomiast też takie ważne produkty, no bo jak kupisz te fajki i alkohol, to coś by trzeba na przykład dla dziecka. No to coś dla dziecka, albo samemu coś tam, wiesz, ja tam lubię coś słodkiego, przyznaję się, zresztą widać, nie? Ty też, z tego co pamiętam. Tak. Dawałeś się przekupić za paczkę czekolady. No i czekolada, słuchaj, 20-25%. I to tak już od 1 stycznia. Znaczy, podobno Ferrero Rocher, tylko 15%. Ale od stycznia. Bo tam może nie ma za dużo czekolady. Ale czekaj, bo Ferrero Rocher to ma na zewnątrz tylko czekoladę, a w środku jest takie chrupiące, a to nie jest czekolada, więc... Nie, no ta prawdziwa czekolada podobno, że kakaowie, coś tam, no i trzeba tak 20-25%. I główni producenci już zapowiedzieli od 1 stycznia 20-25%. Ferrero Rocher faktycznie tylko 14-15%. No, ale czekolada, to i kawa by się przydała. Bo wiesz, tak, kawa słodkiego, by się przydała, to kawka. No, dobrze. I tam wtedy mamy 15%. No i oczywiście na rynkach światowych załamanie jest, no tak, to tak. Tak mi się podoba, jak oni się, wiesz, bo mamy ten list tych producentów, bo oni już zapowiedzieli te podwyżki. Skąd my wiemy? Bo oni powiedzieli, że będą podwyżki, wymienili wszystkie produkty, wyszło, że wszystkie, tak? Ja nie widziałem jakichś wyjątków, wyszło, że wszystkie produkty zdrożeją. No i kawa o ile? O 15. Z tego co pamiętam, więc troszkę mniej niż czekolada. Tak. Ale słuchaj, ale przecież tu już jest baza wysoka, bo cały rok 2023 mieliśmy regularne podwyżki i od stycznia znowu podwyżki. No tak. Czyli ten, wiesz, bo ja sobie tam lubię wyobrażać różne rzeczy i wyobrażam to sobie jak ten roller coaster. No i tu on nie jedzie w dół, on tylko się wspina. I to jest, jak jesteś coraz wyżej, to jest coraz bardziej przerażająco i ci ludzie to muszą się... Oni wszyscy podkreślają kilka rzeczy. Na przykład podkreślają wzrost logistyki, bo my o czym często mówiliśmy, że Rosja musiała się przestawić tak z zachodu na wschód i tak dalej. Ale no popatrzmy na taryfy transportu. Z Moskwy do Petersburga od marca do grudnia 2023 standardowa ta podróż tej ciężarówki wzrosła o 50%, czyli jeżeli ktoś coś wyprodukuje w jednym, tak, i trzeba przewieźć do drugiego miasta, no to 50% drożej. Paweł, a co to jest? A na przykład Rostów do Rostowa nad Donem z Moskwy o prawie 60%, nie? No ale słuchaj, przecież to ciężarówka jedzie z punktu A do punktu B, a gdzie ona dojeżdża? Do magazynów. A o czym mówiliśmy? Ceny magazynów wzrosły 200%. W tym momencie magazyny pod Moskwą za metr kwadratowy jest drożej niż za magazyny w Polsce. Gdzie, no wiesz, gdzie Rosja, gdzie Polska, jakość tych magazynów najprawdopodobniej, no to są horrendalne podwyżki, a to jednak trzeba wrzucić te koszty w Ale wracając ceny. do tych, bo to ludzi te takie, wiesz, interesują co drożeje, ja myślę, no bo te składowe to tam możemy długo wymieniać, kurs rubla i tak dalej, ale jeżeli byście chcieli, powiedzmy tego 9 stycznia, pójść do rosyjskiego sklepu, już bez wymieniania, i zakupić sobie coś, jakiś sok, no bo oprócz tego, że te alkohole zdrożeją, to byście potrzebowali ten sok, 16% minimum musicie liczyć się, że będzie droższy. Nektary i soki 16% od 1 stycznia już jest, że tak powiem, potwierdzone. Ale jeżeli byście stwierdzili, że jednak woda gazowana i napoje właśnie niesokowe, to 13% minimum, a w niektórych przypadkach ponad 20%, w zależności czy byście wybrali produkty oryginalne z Kazachstanu, z tego importu równoległego, czy jakieś podrabiane, jakieś takie rosyjskie, tak, rosyjskie pole, no to wtedy... Ale to
Rostat w styczniu będzie miał w cholerę roboty. No dużo będzie musiał. No ale on ma swój koszyk, wiesz, w tym koszyku może się nic nie zmienić, więc wiesz. No nie, no to wiemy, nie? Ale ile trzeba się będzie nakłamać w styczniu? Bo będziesz musiał to wszystko wyjaśnić. To znaczy nie ty, tylko taki pracownik Rossstatu 16, 20, 25 i tak dalej. Ma przecież 7,5 w grudniu inflacja i w styczniu teraz co, nagle 20? No tak. To tak. Ale w lutym może nie będzie drożało, wiesz, więc wiesz, coś. Że na zapas zrobią. No, tu też niedobre informacje, jeżeli na przykład byście spożywali ryż, nie? Bo mówiliśmy o ryżu, że jest dramat, jeżeli chodzi o rynek rosyjski. No i producenci i dystrybutorzy w końcu wpadli na pomysł, żeby to przerzucić na konsumentów, plus 22%, to będzie ta minimalna wartość. Już w styczniu, no tego 9 stycznia pewnie już się pojawi. Co jeszcze zdrożeje, bo to też jest ciekawe. No tutaj zdrożeją i to jest ciekawe, mówię opakowanie. Właśnie chciałem to powiedzieć. Zdrożeją, ale zdrożeje nabiał, który teoretycznie powinien spadać. Dlaczego powinien spadać, Pawle, nabiał? No bo jeżeli chodzi o te tendencje, jeżeli chodzi o zakup od rolników, no to tam spada. No ale w detalu rośnie. No bo ale może dlatego bo właśnie opakowania idą w górę o tak, 15%. opakowania od ponad 50% idą w górę, nie? Nie, 15%. No i to znowuż taki, wiesz, no bo te sankcje, tak wiadomo, one nie działają, no ale jednak na opakowania działają, no i one są droższe, ich produkcja, bo to trzeba albo samemu produkować, albo z Chin sprowadzać. Ale czekaj Paweł, bo chyba w błąd wprowadzamy, nie 50, tylko 15. Tak mi się wydaje. Ceny opakowań polimerowe. Zależy które. Nie, niektóre 50. Aha, okej, dobra. Masz inny artykuł. No widocznie. Tak, w zależności które, część opakowań wzrośnie ich produkcja o ponad 50%. Dobrze. No dobrze, no to okej. No to po prostu dwie różne dane, może od różnych producentów. No to tak, no to wtedy jeżeli masz tańsze mleko, ale droższe opakowanie, no to wychodzi ci średnia piątka. Mówi się, że minimum 5%. Minimum 5% zdrożeją tam jogurty, produkty mleczne i tak dalej, no ale część już się spodziewa, no bo tu mówimy o producentach i dystrybutorach. Nie wiadomo, co się stanie, jeżeli chodzi o sieci handlowe. No tak, one też coś muszą. Nie dorzucą coś od siebie, no wiadomo. Znaczy, no może rząd znowuż im nakaże, żeby na ujemnej marży jechały, ale no jakoś tak coś mi tak w sercu mówi, że nie. Że nie lubią pracować za darmo i dopłacać do interesu. Nikt nie lubi i że jakoś do tych cen producentów, bo mówimy o cenach producentów, jeszcze dorzucą. Ale jest jeszcze jeden temat, Paweł, gdyż mówiliśmy niedawno i cytowaliśmy Bank Centralny Rosyjski o przegrzaniu się gospodarki i o tym, że te maksima produkcyjne oni osiągnęli i w tym momencie ten rok nadchodzący może być swego rodzaju taka stagnacja produkcyjna, a ty mi mówisz, że inflacja będzie rosła. Co to oznacza? No wiesz co, no problemem jest transport. To powiedzieliśmy, że tam pomiędzy rośnie, średnio w Rosji cena transportu wzrosła o 37%. Pomimo, że inflacja, to też ciekawe, nie? No bo dlaczego ta cena transportu jest istotna? Dlatego, że ta cena transportu wyznacza bardzo często cenę produktów końcowych. I skoro ona średnio w Rosji rośnie o 37%, a pomiędzy niektórymi miastami, tak jak powiedzieliśmy, 50-60%, no to powoduje, że nawet te towary importowane z Chin zdrożeją. I nawet jeżeli by się udało sprowadzić coś tańszego z Chin, tudzież nie wiem, z jakiegoś innego kierunku, to ten transport sam w sobie będzie powodował, że te towary będą drożeć. A Rosja jednak jest dużym krajem i koszty transportu stanowią bardzo duży udział. Tak.
Tak, no ale to teraz tak, jeżeli przemysł nie będzie się rozwijał, gospodarka... To jest na przykład ciekawe, dlaczego transport rośnie? Zgadnij o ile, i to jest szokujące, ile w 2023 wzrosły pensje, jeżeli chodzi o pracowników logistycznych. Bo to jest w tym momencie, my mówiliśmy, że wiele tam hydraulików, kierowców, tak? Logistyka w tym momencie to jest pięta achillesowa nie tylko na froncie, ale również w tej produkcji cywilnej. Ja strzelam, że wzrosła o tyle, co ceny samochodów, o 40%. Blisko, 50%. O, szok. no. 50%. No i wiesz, jak tego nie no nawet jeżeli kupisz jakiś tańszy towar, no ale musisz to... Czyli magazyny o 200%, samochody o 40%, kierowcy o 50%. No. To brakuje do takiego pełni szczęścia, żeby benzyna im podrożała. Ropa, benzyna. Tak, no to akurat nie drożeje, bo tam ostatnio spadło. No tu jest trochę szczęścia w nieszczęściu, no ale pozostałe, musisz to przerzucić na tego końcowego. No bo wiesz, armia wzięła bardzo dużo kierowców ciężarówek, konkurencja na kierowców jest potężna w tym momencie, więc licytacja, jednak troszkę wolnego rynku tam jest. Kierowcy będą jeździć dla tych firm, które zapłacą najwięcej, po prostu, nie? No tak, jak jesteś takim kierowcą, wolałbyś jeździć na cywilnej ciężarówce pewnie, a szczególnie, że te pensje mocno wzrosły. Masz oczywiście do wyboru jechać na front jeszcze więcej, często zarobić, ale wiadomo, ale że też masz wtedy ryzyko większe. Tak, rozważyć różne ten. A więc wygląda to tak, że ten kac tego 9 stycznia dla wielu Rosjan skończy się poważnym zawirowaniem w portfelu. A przypomnijmy, że jeżeli będą chcieli, że tak powiem, dalej kontynuować tutaj świętowanie, no to będą musieli się liczyć tak, że te najmocniejsze alkohole to tak jak powiedziałem 12-15%, bezalkoholowe 13-16% w zależności co sobie wybiorą. No i teraz tak, bo może ktoś powie, to może pensje wzrosną. I tu mamy dobrą wiadomość. Minimalna pensja ma wzrosnąć o 18%, ale minimalna tylko. Natomiast jeżeli chodzi o średnie pensje, raczej nic nie wskazuje, żeby były podwyżki. Przygotowujemy, tak jak pokazaliśmy na początku, materiał odnośnie płac i tam będzie jeden wykres, nie będę go teraz pokazywał, więc zapraszam na ten świąteczny odcinek, a minimalna jest poniżej 1000 zł obecnie, więc tutaj te wzrosty to też wiecie, 18, to teraz dobrze, nie, to jest kilka litrów mleka, kilkadziesiąt, ale nie jest to jakaś wystrzałowa pensja, to jest wciąż pensja głodowa i te podniesienie o 18% w wielu produktach nie niweluje wzrostów z zeszłego roku. To też warto zwrócić uwagę. I teraz co może czekać, o tym będziemy mówili w raporcie państwa, w raporcie stanu państwa Federacji Rosyjskiej, co może czekać w 2024. A więc tak, fala podwyżek. Tak naprawdę ja myślę, że nie znajdziemy towaru, który nie zdrożeje. Tak, to sobie trzeba, bo nawet jeżeli ktoś nie chciał podnosić, to widzi, że wszystko, to też wypadałoby to podnieść, bo koszty rosną wszędzie. I druga rzecz, będziemy już widzieć, myślę, że w pierwszym kwartale działanie banku centralnego, czyli mrożenie tej gospodarki i wysokie koszty leasingu i kredytów. Tak. A więc jak jesteście Rosjaninem, który spłaca kredyt, to będziecie mieli podwójnego kaca, bo będziecie musieli więcej spłacać raty i nie będziecie mogli się pocieszyć idąc do sklepu spożywczego, bo będzie drożej. Słuchaj, ja słyszę takie skrzypiące małe kółka. Słyszysz je?
Nie, a to u ciebie w głowie. Nie, słyszę jak lodówka odjeżdża na takich małych kółeczkach od telewizora. No odjeżdża, to zdecydowanie. Tak jak ktoś włączy i tam usłyszysz, że tutaj podwoiły się realne dochody, no i mówi, no zajebiście, idę tam do sklepu sobie kupię, skoro się wszystko poprawiło, no i wtedy wraca, tego jest mniej, potem idzie do tej pracy, no i słyszy, że akurat na podwyżki to nie ma co liczyć, no to... No i rata za kredyt przyszła mu razy 2. Tak, i myślę, że 2024 będzie przełomowym rokiem w Rosji, bo do większości Rosjan dotrze rzeczywistość, o tak bym to nazwał. I tu nie chodzi o rzeczywistość wojenną, tylko rzeczywistość ekonomiczną, że są w czarnej masie. No bo tak jak powiedziałeś, mówimy, że dwukrotnie, a czasami nawet trzykrotnie te kredyty będą wyższe. Tak. I teraz co bank centralny mówi? Dlatego ja mówiłem, że to jest straszliwy błąd. Bank centralny mówi, że 2023 to stopy zostaną na pewno utrzymane do końca. 2024. 2024 do końca, tak, zostaną utrzymane. Że cały przyszły rok, a ja myślę, że może być różnie jeszcze, może być jeszcze coś. Nie, no zobaczymy. Słuchaj, jak zaczynasz z podwyżkami takimi, no to znaczy, że nic nie działa. Tak, ale poczekaj. Drożyzna tak, ale bank centralny mówi, że nie liczcie, że obniżymy stopy, że inflacja spadnie. Znaczy może być, ja się z tobą zgadzam, może być gorzej. Trzeba to przeczytać, tak? Czyli to, że my mamy 16% stopy procentowe, to nie oznacza, że to jest ostatnie słowo. Tak. Bank centralny tylko powiedział, że nie będzie taniej. Tak. A jednak te 40 kilka milionów ludzi ten kredyt ma. 47 chyba to było. No, myślę, że trzeba by liczyć z połowę Rosjan prawie. Tak, no bo to były te w bankach, a nie w parabankach, bo jeszcze tam jest połowę Rosjan trzeba by dodatkowo. Przy minimum liczyć. To jest olbrzymi problem, plus ten problem taki, że będzie drożej, tak? Ale słuchaj, ale to straszne świństwo producenci robią Putinowi. Przecież tak, wybory już w marcu. Robią jeszcze, bo wybory są w marcu. No. I tu jest pewna nadzieja. Dla kogo? Nadzieja Federalnej Służbie Antymonopolowej, bo ona już bada, bo był ten list i są te zapowiedzi, ale ona już bada, czy przypadkiem producenci się nie zmawiają. Bo oni mówią, że koszty. W całym kraju. Wszyscy, tak. W całym kraju, tak. I w każdej branży. Będzie teraz to dużo roboty, bo będzie musiała, branżę po branży sprawdzać, tak? Czy się myślę, że Federalna Służba na przykład producenci czekolady, nie? Lub alkoholu też mogły. Między różnymi branżami dochodzi do zmowy wręcz. Tak być, nie? Ja myślę, że w ogóle władza rosyjska teraz myśli, że wszyscy Rosjanie w przyszłym roku się zmówią i spekulanci zmówili się. Że całe społeczeństwo rosyjskie to są spekulanci i wszyscy chcą Putina oszukać. Cały naród. No, znaczy prawdopodobne. Tak. Ale tak, zapowiedzieli, że będą walczyć, natomiast co władza może zrobić? Bo tutaj, słuchajcie, mamy bardzo kiepskie informacje dla obecnego ministra rolnictwa, bo on jest obarczany, i to jest ciekawe, bo może w sumie chłopak niewinny, młody, chciał być nowym Putinem, nie wyjdzie prawdopodobnie. No, ten przyszły rok to go może zaorać. No. Tak, że tata się starał. Ale dlaczego nie wyjdzie? Dlatego, że pamiętacie, teraz mamy tą aferę jajową. Za moment, jeszcze jedna rzecz, o której wspominaliśmy, a o której dzisiaj nie powiedzieliśmy. Bardzo duży eksport towarów do Chin. I teraz te towary do Chin, które pojadą, zabraknie ich na rynku krajowym. Skoro ich zabraknie na rynku krajowym, będą niedobory. Skoro będą niedobory, będą ceny wyższe. Skoro ceny będą wyższe, być może rząd będzie musiał coś zrobić jeszcze przed marcem. No bo te jaja mogą się powtórzyć. To my zapowiadamy, że się powtórzą na wieprzowinie. To wszystko tak
Idzie tym samym wytyczonym szlakiem. Gadaliśmy ze świniami i nam zdradziły, że słabo będzie. Oglądają się tam w chlewie, ich coraz mniej jest. Tak, mówią tak, i wczoraj i Tania poszła, i tutaj Wiera, no ogólnie nie wygląda to dobrze. I może się okazać, że zostanie tylko sorbet wieprzowy na półkach, a jeżeli chodzi o inne mięsa, tam jest wiele problemów. Antybiotyki, pasze, no te Chiny nieszczęsne, siła robocza, duże kontrakty, siła robocza, transport, o którym mówiliśmy, no wszystko jest przeciwko. Tak? Wszystko przeciwko się, ta zmowa cenowa przeciwko tym producentom. Młodemu Patruszkowowi. Tak, żeby mu rzucać kłody pod nogi. W każdym razie no będzie drożej, a jak nie będzie drożej, to będą braki. No i teraz władza ma do wyboru albo zrobić tak zwany koszyk produktów gwarantowany, znaczy on jest już, ale żeby zapewnić tam ceny, może przed wyborami, czyli na przykład 2 litry trunku, 4 mleko, litry, chleb. Mówię 4 litry, 4 kilo, no może za mało 4 litry to masa, no 5 kilo cukru, 7 litrów mleka miesięcznie, nie, to taki już sprawdzony element, no i wprowadzić po prostu system kartkowy i reglamentację towarów. No bo dzięki temu można by utrzymać te niższe ceny na te produkty gwarantowane i powiedzieć producentom, że tam na jakieś tam te drogie słodycze możecie wyższe ceny, ale czekoladopodobne to mają być niższe, mleko niższe, masło niższe, wieprzowina niższe, ale jak chcecie na steki, no to możecie dać wyższe, przykładowo. No tak. A ja pozwolę się nie zgodzić. Wiesz dlaczego? Bo wyobraź sobie, jaki by był odbiór społeczny, jakby przed wyborami Putin wprowadził kartki na jedzenie. Pozytywny. A nie negatywny? Że wraca komuna, panika, wiesz, tak jak z jajami. Jak zaczęło brakować jaj, nie? Nie, moim zdaniem właśnie byłby pozytywny. Dlatego, że bardziej negatywny będzie, jeżeli rząd z tym nic nie będzie robił. Okej. Że pozwoli się tej inflacji rozpędzić, bo będziemy mieli teraz takie dwa przeciwstawne, tak? Z jednej strony, czyli taką stagflację. Oczywiście polscy eksperci będą mówili, że PKB Rosji rośnie, no bo tam te zbrojenia, coś tam, ale realia będą takie, że wiesz, firmy będą bankrutować, szczególnie w tym bo leasingi, kredyty coraz droższe, coraz trudniej prowadzić ten biznes i tylko ci konsumpcja coraz mniejsza. Tak. Konsumpcja coraz mniejsza, bo coraz drożej, coraz mniej ludzi stać na, wiesz, luksusowe produkty, czyli jakieś mięso wołowe, czy nawet droższe wieprzowe, czyli tylko jaja i sorbety wieprzowe, nie? No i jak gdyby każda branża, tak? No nawet ta cukiernicza, no tylko najtańsze ciastka, wyroby czekoladopodobne, alkohole tak samo, nie? No wszędzie będą widzieć tą stagflację. No, spadek konsumpcji też będzie wymagał podniesienia marży, żeby przetrwać. No tak. Czyli też podniesienia... na czym trzeba podnieść marżę? Na tych najtańszych. No i teraz rząd będzie chciał z tym walczyć, no bo podniesienie tych najtańszych i najbardziej, no bo tam możesz zarobić, no będą chcieli utrzymać niskie ceny, żeby docisnąć tych producentów. No a jak będą niskie ceny, no to może się skończyć brakami. Czyli to, co jak gdyby przerabialiśmy. Z jajami przerabialiśmy, kurami. No, z jajami, tak. Wcześniej drób, podobnie. To też było. Że wiesz, no tu nie wprowadzono cen regulowanych, chociaż istnieje, tak jak mówiłem, ryzyko, no bo o tym się mówi. Że no dobrze, ceny regulowane na jaja. Ale myślisz, że to będzie na zasadzie kartek? Bo ja myślę, że to będzie na zasadzie jakiejś takiej walki z producentami i walki z sieciami handlowymi o wymuszenie. Na początku tak, ale żeby to przetrzymać do marca, bo wydaje mi się, że kartka to jest taka, wiesz, na zachodzie, bo co się dzieje na zachodzie? Na zachodzie jest pompa, Rosja ma się świetnie, a tu nagle wprowadzą kartki.
No to jak Ale się trochę świetnie... już jest, na przykład z jajami. Idziesz do sklepu i możesz kupić na przykład tylko tuzin jaj, nie? Na osobę, nie? No to jednak jest system kartkowy. Tylko, że nie taki fizyczny, tylko w formie właśnie takiej ograniczenia w sklepie na promocję. Różnie nie? może być, wiesz, to różnie władza może wymyśleć, tak? Natomiast, bo my sobie tak, wiesz, kartki, że ktoś takie dostanie, bloczek, no właśnie chodzi mi o to, że ten teoretyczny bloczek, chodzi o ograniczenia. Bloczek to jest taki strzał w kolano PR-owy, który pójdzie na zachód. O to mi chodzi. Wiesz, no można inne jakieś systemy, tak, sobie tutaj, wiesz... Promocja w aplikacji, normalnie jaja tyle, ale masz kupon na jedną sztukę. Wiesz, nowocześnie. Bo możesz sobie wyobrazić, że wszystkie będzie taki państwowy system promocji. Tak, czyli właśnie. Jaja, mięso kosztuje X, ale promocyjnie każdy obywatel, państwo mu gwarantuje jakiś. No i sprzedajesz system kartkowy, ale na zasadzie pewnej promocji, nie? Tak, ja myślę, że to nawet może być na zasadzie sieci wybranych oligarchów. I wiesz, wyobraź sobie tak. Bo ja sobie wyobrażam, że masz coś takiego... W promocji każdy obywatel, na przykład rząd mówi tak, w promocji każdy obywatel ma możliwość zakupu 10, powiedzmy tam, kilogramów wieprzowiny miesięcznie i ma gwarantowaną cenę, że to nie będzie drożej niż i sieci handlowe muszą się do tego dostosować. To ja ci powiem inne rozwiązanie. Wydaje mi się, że bardziej logiczne, bo... I to masz system kartkowy i wtedy... możesz nawet z jakimś elektronicznym, że ktoś to słuchaj, to ja mam dla ciebie inną propozycję, bo wydaje mi się, że tu można upiec 2 pieczenie przy jednym rożnie. Wyobraź sobie sieci handlowe, które należą do oligarchów, których ty promujesz i są w kraju sieci, które nie należą do tych oligarchów. Wyobraź sobie, że masz ruską Biedronkę, która ma w aplikacji cukier, że 2+1 albo 1+1 i oni stosują taką promocję, wtedy wychodzi ci cukier za pół ceny i to jest w jakiś sposób dotowane, a u wszystkich producentów, którzy nie są zrzeszeni w tym kręgu putinowskim, tej promocji nie ma. Co robisz? Kosisz jednocześnie konkurencję, bo wszyscy przyjdą do ciebie i możesz sobie konsolidować te sieci handlowe w jeden większy, a jednocześnie nie dajesz ludziom odczuć tej inflacji, bo mają 1+1 ten cukier w tej sieci, czy w tych kilku sieciach, które są właśnie zjednoczone pod tymi... Tak, znaczy tu możemy sobie wyobrazić dużo różnego rodzaju kreatywnych pomysłów, czyli... Bo wtedy nie widać tego, wiesz, nie widać tego systemu kartkowego, widać, ale nie idzie on na zachód, że stoją w kolejce, wycinają. No ale w tym, co ja powiedziałem, też nie widać. Nie, no może być też tak, że wiesz, no wybierasz sobie tych oligarchów, ich dotujesz i oni mają te tańsze mięso, inni mają to droższe mięso i to tańsze mięso jest gwarantowane przez państwo, a to droższe już nie jest gwarantowane i tak z każdym towarem możesz sobie wymyślić. Wystarczy, że coś tam dopłacisz. Tylko no to wiesz, no to są koszty i w dłuższej perspektywie no to jest katastrofa, tak? No ale co znaczy dłuższa perspektywa? Ta dłuższa perspektywa może oznaczać 3 lata takiego działania, na przykład. No i przyprowadzenie tego dobrobytu do krajów bałtyckich czy Polski, nie? Na sztandarach. Bo to tak może być sprzedawane, że ten dobrobyt i ten rosyjski mir i ten system reglamentacji, on się wspaniale sprawdza, tak? Ja bym tu po prostu, wydaje mi się, że to, jeżeli by było wprowadzone, to potrzeba jest tylko, żeby to wytrzymało do marca. No co, po co potem? Potem można już robić cokolwiek. Ale nie, to się z tobą nie zgadzam, bo ten system, on może być wbrew pozorom wydajny, bo możesz go kontrolować przede wszystkim. Bo kontrolujesz wydatki łatwo i kontrolujesz wiele tych rzeczy. Będą braki, będzie drugi rynek i tak dalej, ale tworzysz pewną fikcję, którą możesz kontrolować. To, co obecnie jest i system rynkowy, w przypadku reżimu on jest niekontrolowany i nie wiadomo, w którą stronę to pójdzie. Tak, w sumie pojawiają ci się takie niespodzianki, jak właśnie na drobiu czy jajach, które wybuchają ci w twarz. Jednak możesz jakoś tam sobie zaplanować
No tak, możesz konsumpcję regulować poprzez właśnie tego rodzaju promocje i tak dalej. No dobra, okej. Takie wiesz, rozumiem. ogólnokrajowe, nie? Co prawda, no to wiąże się z tym, że musisz mieć jakiś zespół, no ale to w komunizmie przerabiano, więc to nic nowego nie jest. Tak? Takie wiesz, centralna gospodarka to nie jest jakaś nowość, tak? Tak. No to co, zmierzamy do gospodarki planowanej centralnie już w przyszłym roku? Już w przyszłym roku, zdecydowanie. No to świetnie. Moim zdaniem nie ma odwrotu od tego. Czyli mój artykuł z marca właśnie się sprawdza, bo chyba w okolicach marca... No chyba, że reżim się zmieni i coś tam się innego wydarzy, no ale jeżeli reżim będzie trwał, to gospodarka planowana to jest ten kierunek, w którym Rosja właśnie dużymi krokami zmierza. Myślę, że możemy tym oto optymistycznym akcentem podsumować. Pamiętajcie o komentarzach, jeżeli się zgadzacie lub się nie zgadzacie, o lajkach, o podawaniu dalej naszego materiału, no i o subskrybowaniu kanału. Możecie odszukać kartki, jak macie, nie wiem, czy będą przyjmowane, ale można. Tak, możecie się pochwalić tak na Twitterze, tak, czy gdzieś możecie wysyłać tam. Z oznaczeniem. Trzymajcie się. Cześć. Miłego dnia. Cześć.